Obraz 3D, tutorial, technika papier na papier. Dzisiaj pomysł na przestrzenną formę jeszcze inaczej. Aby stworzyć taką pracę, będzie nam potrzebny w kolejności wybrany papier, tu R2378, klej, pędzelek, suszarka, nożyczki, mata do tłoczenia, dłutka kulkowe, klej do sklejania, w moim przypadku Heavy Body Gel oraz jakieś narzędzia, patyczki bądź szpachelka. Ale przede wszystkim będzie nam potrzebny tym razem czysty arkusz papieru ryżowego. Zaczynamy. W pierwszej kolejności czysty arkusz pokrywam klejem wodorozcieńczalnym, który, aby go było wygodniej rozsmarować, powinien być konsystencji niezbyt gęstego jogurtu. Jak widzicie, używam go dość obficie. Chcę bowiem, aby klej dość mocno wniknął w strukturę papieru. Na to przyklejam arkusz z grafiką. Większa ilość kleju dokładnie zespoli obie warstwy ze sobą, więc pokrywam je znowu klejem. I tu uwaga, to nie musi być żaden specjalny klej. Może to być zarówno klej do dekupaż, jak również jakikolwiek klej do papieru rozcieńczalny wodą. To może być Magic, klej introligatorski CR, a nawet klej z atestem dla dzieci w płynie. Naprawdę używam już bardzo różnych klejów i ze wszystkich można wykonać ten obraz. Pokrywam dokładnie cały arkusz, raz przy razie. Staram się, aby wszędzie dotarł. Po wykonaniu tej czynności suszę suszarką od strony grafiki. Staram się to zrobić na tyle dokładnie, aby móc przełożyć razem zespolone arkusze na drugą stronę i aby się nie przykleiły do blatu. Chodzi o to, aby nie uszkodzić grafiki. Po obróceniu znowu smaruję klejem. 2 warstwy papieru i 3 warstwy kleju pozwalają nam uzyskać odpowiednio przygotowany do dalszych działań materiał. W zależności, jaki efekt chcecie uzyskać, możecie tu użyć zarówno kleju o wykończeniu matowym, jak i błyszczącym. Może to być również klej z lakierem. Wtedy będzie dodatkowo zabezpieczał Waszą pracę. Osobiście preferuję akurat wykończenie matowe, a ponieważ pracę będę przechowywała w ramce 3D za szybką, sam klej mi w zupełności wystarczy. Po wykonaniu tej czynności staram się jak najdokładniej to wysuszyć. Suszę zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Staram się zrobić to porządnie i wielokrotnie przekładam na jedną i na drugą stronę podczas suszenia. Sklejone i dobrze wysuszone 2 arkusze papieru powinny mieć sporą sztywność. Ostatecznie powinny niemal wyschnąć na blachę. Jeśli jeszcze tego etapu nie osiągnęły, to nastąpi to podczas następnego etapu. Teraz przechodzimy do wycinania. Na początek rozcinam arkusz na 2 części. Każdy z papierów w kolekcji 3D składa się z 2 części. Obrazu bazowego, w tym przypadku z lewej strony, oraz osobnych części, z których będziemy tworzyć efekt 3D. Obraz bazowy sobie odcinam, potem planuję go razem z passepartout włożyć do przestrzennej ramki za szybkę, ale sposób wykończenia oczywiście pozostawiam Wam do wyboru. Teraz ze względów estetycznych staram się chociaż wyrównać brzegi. Mam już 2 części, jak widzicie to już dość spora sztywność. Teraz staram się jak najdokładniej powycinać poszczególne elementy. Na początek rozcinam sobie arkusz na mniejsze części, aby potem przejść do dokładniejszego wycinania. Jeśli chodzi o wycinanie, to w przypadku tworzenia obrazów 3D jest to najdłużej trwająca czynność w stosunku do pozostałych. Ponieważ wybrany do przedstawionego tutorialu obraz 3D składa się akurat z niewielu elementów, wytnę je wszystkie. Ale w przypadku innych obrazów, które często składają się z wielu mniejszych elementów, sugeruję zaczynać wycinanie od największych do najmniejszych. Jednocześnie układając sobie wycinane elementy i odnajdywać je na obrazku. Myślę, że szczególnie ci, którzy niespecjalnie lubią wycinać, mogą się ucieszyć z informacji, że w niektórych przypadkach jest znacznie więcej elementów, niż możemy wykorzystać do swojej pracy. Wynika to z faktu, że nie chciałam pozostawiać wolnych przestrzeni na papierze. A ponieważ wiem, że niewykorzystane kwiaty z pewnością do czegoś się Wam przydadzą, to może ich być więcej.
Wolę jednak uprzedzić. Zresztą warto sobie przypisać do obrazka poszczególne elementy przed następnym etapem tłoczenia. Jeśli je wytłoczymy przed zlokalizowaniem, może się zdarzyć taka sytuacja, że będzie nam trudno rozpoznać poszczególne kwiaty z obrazka. Tłoczenie potrafi naprawdę wiele zmienić i potem możemy mieć problem. Zwracam też uwagę na to, że w niektórych przypadkach kwiaty potrafią niejako wychodzić z obrazu. To efekt zamierzony. Teraz, kiedy mamy już wszystkie elementy wycięte, przymierzmy sobie do kompozycji. Takie ułożenie warstw uświadomi nam na przykład, które części będą widoczne, a które zostaną zakryte. To też czas na zastanowienie się, czy nie powinniśmy niektórych warstw dodatkowo głębiej ponacinać. A teraz zaczynamy wytłaczanie kwiatów. Na początek znowu większe elementy, które będą się znajdowały na samym spodzie. Odwracam je na lewą stronę. Zaczynam tłoczenie też od tych większych kulek. Skupiam się na początek na tym, aby poprzez tłoczenie kulistymi ruchami porozciągać w sposób wklęsły cały element. Odwracam go i poprzez nacisk w paru miejscach wyginam i podnoszę w drugą stronę. Następnie znowu odwracam i skupiam się tym razem przy pomocy mniejszej kulki na bardziej zewnętrznych fragmentach danego kwiatka. Staram się dopracowywać szczegóły, tak jak na przykład dookolne listki, które po odwróceniu wyginam w drugą stronę poprzez nacisk u nasady listków. Myślę, że na początek wystarczy, zawsze potem jeszcze mogę do tego wrócić. W ten sposób traktuję poszczególne elementy, zwracając uwagę na to, aby im wyżej, to tłoczenie było coraz bardziej precyzyjne. Wykorzystuję do tego matę do embossingu i specjalne dłutka kulkowe do formowania kwiatów. Zdecydowanie najlepiej tłoczy mi się z tymi metalowymi końcówkami. Dają świetny poślizg po papierze. Jednak jeśli nie masz dostępu do takich narzędzi, nie martw się. Podobne efekty można uzyskać przy pomocy narzędzi zastępczych. Na przykład zamiast maty można użyć podkładki pod myszkę. Osobiście próbowałam i da się to zrobić. A zamiast dłutek kulkowych, końcówek plastikowych pędzli. Też sprawdziłam osobiście. Tu w tym przypadku nacinam dodatkowo jeszcze głębiej kwiaty. Pozwoli to nam uzyskać jeszcze lepszy efekt. Tymi zastępczymi narzędziami sam proces tłoczenia być może nie będzie wyglądał tak spektakularnie, mimo to sam efekt może Cię zaskoczyć. Być może będzie to troszkę inna technika prowadzenia narzędzia. Na przykład warto zwrócić uwagę, aby powierzchnie styczne z papierem nie posiadały żadnych zadziorów. Być może też będzie to bardziej wytłaczanie poprzez dociskanie niż kulanie okrągłymi ruchami. Ale mając pewne wyczucie i wyobraźnię, jest szansa, że poradzicie sobie również bez tych specjalnych narzędzi. Jak sami widzicie, do tych detali używam coraz mniejszych narzędzi, dzięki którym mogę nawet drobne kulki szafirków przetłaczać. Odwracam raz w jedną, raz w drugą stronę, aż efekt jest dla mnie zadowalający. Coś wyżej, coś niżej, pierwszy plan, drugi plan. Bawię się z przestrzennością tych elementów. Im wyżej, tym więcej szczegółów. Tu mocno nacinam znacznie bardziej niż wynika to z obrysu. Wchodzę nożyczkami głęboko w sam kwiatek. Będę starała się tu również dodatkowo zbudować efekt 3D. Znowu tłoczę najpierw od białej strony, ale tu już mniejszą kulką zaczynam tłoczyć poszczególne płatki i listki. Po drugiej stronie, uderzając w punkty, wyginam w drugą stronę. Z jednej, z drugiej. Staram się skupiać na detalach. Im wyżej, tym drobniejsze elementy, które już nawet nie są całymi kwiatkami, a jedynie fragmentami. Mocno nacinam, wytłaczam każdy płatek i pracuję oddzielnie nad każdym. To już taka zabawa detalami. Ale efekt wart jest tej pracy. Wreszcie sam środek kwiatu. Najpierw mocno od lewej strony, potem
przetłaczam po drugiej i znowu praca nad każdym płatkiem. Jak widzicie, zmieniam też wielkość dłutek w miarę potrzeby. Jeszcze ostatnie listki, którym uwaga się też należy. Nacinam dodatkowo i przymierzam. Wreszcie przechodzimy do sklejania. Ja do tego celu używam kleju Heavy Body Gel, szpachelki oraz takich silikonowych narzędzi, które pozwalają mi na bardziej precyzyjne nakładanie żelu lub jego korektę. Ale może do tego służyć choćby drewniana wykałaczka. Lubię pracę z tym preparatem, ponieważ używając go w wersji matowej mam gwarancję, że po wyschnięciu będzie całkowicie niewidoczny. Lubię też dość grubą warstwą dodawać bukietom dodatkowej przestrzeni. Należy jednak pamiętać, że ponieważ jest to preparat długo schnący, nawet parę godzin, to również długo oddaje wilgoć. Tym razem tłoczonym wcześniej kwiatom, które mogą mieć tendencję do rozprostowywania się pod wpływem ciężkości wody. Wystarczy jednak od czasu do czasu, podczas zasychania, dodatkowo poruszyć i nieco podnieść kwiaty, a efekt będzie świetny. Jeśli ktoś nie posiada takiego kleju, można do sklejania kwiatów użyć również jakiegoś kleju szybko schnącego, na przykład superglue. Trzeba jednak uważać na wykończenie. Nic nie denerwuje mnie bardziej niż klej wychodzący gdzieś spod kwiatków albo błysk preparatu w pracy, która z założenia miała być matowa. Warstwa na warstwę i budujemy nasz obraz 3D. Czasami przestrzeni dodajemy, zginając lekko płatki, jeszcze listki i myślę, że efekt jest naprawdę fajny. A co Wy o tym sądzicie? Tak wygląda sklejona i wysuszona praca. Teraz wystarczy ją oprawić i myślę, że pomysł na prezent gotowy.